Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Banach, tu macie mojego Instagrama i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Top 10, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie 10 naprawdę bardzo fajnych i wciągających darmowych gier. Na sam początek pójdzie najpopularniejsza gra w tym zestawieniu, a mam tutaj na myśli o symulatorze krypty, czyli Fallout Shelter. W grze wcielamy się w zarządcę krypty, który musi dbać o podstawowe potrzeby lokatorów, rozbudowując ją o kolejne pomieszczenia gospodarcze, techniczne czy mieszkalne. Dzięki temu nowi członkowie kryptowej społeczności mają gdzie mieszkać oraz zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Nie możemy też zapomnieć o zasobach, które można zdobywać nie tylko podczas pracy w schronie, ale również w trakcie bardzo niebezpiecznych wypraw do świata. No i teraz przyszła pora na fajnego indyka, ale w sensie nie tego do jedzenia czy latającego w Opolu, tylko grę indie stworzoną przez 3 studentów utrzymaną w klimacie jakże popularnych komiksów o superbohaterach. Mówię tutaj o ciekawej grze, która kryje się pod tytułem Undefeated, w której my jako gracze wcielamy się w superbohatera wyposażonego w szereg mocy niczym nieustępującym tym, które posiada znany i ceniony Superman. Tradycyjnie bohater potrafi latać, jest nieziemsko szybki i silny i do tego bardzo wytrzymały. Naszym zadaniem jest bronić miasta przed przeróżnymi zagrożeniami, zaczynając od takich błahych jak losowe wpadki przytrafiające się każdemu, po mniejsze katastrofy takie jak pożar, uwięzienie ludzi pod zawalonym budynkiem czy atak uzbrojonych bandytów. Najciekawszym elementem zabawy są walki z bossami, w których musimy użyć wszystkich dostępnych umiejętności. O tej grze być może słyszeliście, bo wyskakuje ona dosłownie wszędzie, czy to na fejsie, czy Instagramie, czy w YouTubie, wszędzie w reklamach, a mówię tutaj o popularnym MMORPG, czyli Albion Online. Albion jest to sandboxowy MMORPG, czyli w mocnym skrócie większość wydarzeń w świecie gry oraz wirtualną ekonomię napędzają działania samych graczy. Wszystkie budynki i itemki, jakie napotkamy podczas rozgrywki, są tworzone przez graczy, którzy by je wytworzyć, gromadzą odpowiednie surowce i umiejętności. Świat gry został podzielony na kilkaset regionów, które mogą podbijać poszczególne gildie, by uzyskać dodatkowe surowce oraz mieć możliwość wybudowania własnej wioski. Walka tyczy się w czasie rzeczywistym, a jej mechanika przywodzi na myśl tą znaną z gier typu hack and slash. No i teraz pora na zagłębie minecraftowe, czyli kilka gierek, które do złudzenia przypominają popularnego Minecrafta. Zaczniemy od Creativeverse. Mówiłem, że gra jest mocno wzorowana na Minecrafcie i sami musicie powiedzieć, że nie da się ukryć, że właśnie tak było, ale czym dokładnie jest ta gra? Jest to sieciowa gra przygodowo-survivalowa z proceduralnie generowanym otwartym światem zbudowanym z tak zwanych voxeli. Prościej mówiąc, gra pikselowa z klockami i elementami sieciowymi. Tak jak w Minecrafcie możemy tutaj grać ze znajomymi i zbierać surowce, walczyć z mobkami, gotować szamkę, zająć się naszym polem, czy dać się ponieść wodzą fantazji i budować wspaniałe, wielkie, genialne konstrukcje. A jest tu z czego budować, bo do dyspozycji w grze mamy ponad 400 unikalnych bloków. Kolejna gra, z którą się zmierzymy, to będzie Unturned i ona również jest wzorowana na Minecrafcie, jeżeli chodzi o jej wygląd wizualny. Jest to sandboxowa gra MMO z elementami survivalu, wzorowana stylistycznie na Minecrafcie. Zgodnie z zasadami panującymi w grach z pogranicza tych gatunków, gra przenosi nas do otwartego świata opanowanego przez epidemię zombie, stawiając nam, graczom, jedno podstawowe zadanie – przeżyć. Żeby to zrobić, będziemy musieli stawić czoła nie tylko zombiakom, ale też innym graczom. Ważnym elementem rozgrywki jest eksploracja otwartego świata w poszukiwaniu niezbędnych do przetrwania surowców, dzięki którym będziemy mogli m.in. konstruować rozmaite pułapki, ale też budować ogromne fortyfikacje. Podczas rozgrywki musimy zadbać o podstawowe potrzeby życiowe, takie jak poziom zdrowia, pragnienia czy głód. I przyszła pora na trochę strzelanek, takie pif paf paf i to wszystko w online, a weźmiemy na tapet tutaj bardzo popularną grę, która kryje się pod tytułem Warface. Jest to sieciowa strzelanka, w której wcielamy się w jednego z żołnierzy reprezentujących konkretną stronę konfliktu. W odróżnieniu od konkurencji w tej grze nie dostajemy jedynie trybu PvP, ale również został zaimplementowany tryb PvE, czyli taki, w którym zmagamy się z drużyną sterowaną przez sztuczną inteligencję. W przypadku tradycyjnego PvP gracze dostają kilka trybów, takich jak mecze drużynowe i indywidualne, walkę o kluczowe punkty na mapie, czy też rozbrojenie bomby. Zdecydowanie ciekawszym trybem rozgrywki jest PvE, będący tak naprawdę swoistą kooperacją składających się z szeregu różnych ciekawych i niekiedy
niekiedy dość trudnych misji, w których naszym zadaniem jest przedostać się na teren wroga, pokonując hordy przeciwników oraz tak zwanych minibossów. Jak myślicie, połączenie Duma, Wolfensteina oraz Quake'a i Minecrafta istnieje czy nie? No a istnieje i znajdziemy to w grze pod tytułem Gunspace. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, która wzorowana jest na bardzo popularnej grze, jaką jest Minecraft. Gra pozwala na rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i multi, gdzie walka odbywa się na uprzednio zbudowanych przez graczy mapach. Dzięki temu, że twórcy udostępnili edytor, z łatwością gracze stworzą nowe mapy za pomocą klocków i narzędzi pozwalających na zmianę wyglądu terenu, czy też wznoszenie różnych ciekawych konstrukcji. Gra poza tym oferuje szereg różnych trybów rozgrywki. Modern Combat 5 Blackout to kolejna strzelanka na naszym zestawieniu i jest naprawdę mega wciągająca. Jest to pierwszoosobowa strzelanka osadzona we współczesnych realiach. Wcielamy się w niej w żołnierza specjalnej jednostki After, którego mogliśmy już spotkać w poprzedniej części serii. Gra skupia się na dynamicznych wymianach ognia, a lokacje zostały wypełnione po brzegi różnego rodzaju przeciwnikami, a naszym zadaniem jest wyeliminowanie ich wszystkich. Jak na darmową pozycję kampania jest dość pokaźnie rozbudowana, a grafika oferuje nam aż 6 rozdziałów, w których lądujemy w najróżniejszych zakątkach naszego świata. Wiecie, czego nie było? Uber Soldiera. Ale spokojnie nadrobimy to, bo teraz gra, w której naprawdę taki wojak występuje. Fabuła cofa nas do bardzo dalekiej przeszłości, bo aż do końca II wojny światowej, kiedy to znajdujący się w obliczu klęski naziści rozpoczęli tajne eksperymenty zmierzające do stworzenia genetycznie zmodyfikowanego żołnierza, popularnie nazywanego Ubelsolgerem. Jednak wojna szybko się skończyła i część niemieckich naukowców schroniła się w USA, gdzie na zlecenie tamtejszego rządu kontynuowała swoje badania, które doprowadziły do powstania tzw. psaigentów, którzy wymknęli się spod kontroli i zaczęli stwarzać poważne zagrożenie dla rządu. Przed Wami kolejna gra, która jest na naszym zestawieniu już ostatnia niestety, ale jak chcecie więcej, to wiecie inne odcinki, ale bez przedłużania, grą, z którą się teraz zmierzymy, to kolejny FPS pod tytułem Zula. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, gdzie tradycyjnie my jako gracze stajemy po jednej stronie konfliktu, którego stronami są Zula, czyli Straż Obywatelska, oraz Glaido, czyli paramilitarne ugrupowanie, którego wpływy sięgają organizacji wojskowych z całego świata. Gra opiera się na toczeniu walk między tymi dwoma ugrupowaniami na zróżnicowanych mapach, gdzie znajdziemy m.in. takie miejsca jak Paryż, Stambuł czy północny Irak. Twórcy dali nam do dyspozycji rozbudowany arsenał broni, w którym znajdziemy karabiny maszynowe, snajperskie, pistolety i granaty, czy chociażby shotguny oraz noże, które dodatkowo możemy zmieniać wizualnie przy pomocy różnych skórek, ale też mamy możliwość wyposażenia ich w dodatki, takie jak kolimator czy tłumik. No i to wszystkie gry, które były w tym odcinku. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, koniecznie zostawcie komentarz, subskrypcję i napiszcie, jakie chcielibyście inne odcinki. A ja bez dalszego przedłużania zakończam ten odcinek. Do zobaczenia i pa pa!